Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o bardzo poważnej chorobie występującej pospolicie w naszych stawach. Mówimy tu o hodowlach, gdzie ryby są zgęszczone. W jeziorach oczywiście występuje, ale w mniejszych. Zawsze mówią, że jezioro leczy, ale że jezioro leczy, to opowiem Wam, jak to się dzieje, to opowiem Wam w innych odcinkach. Dzisiaj zajmiemy się chorobą, która nazywa się zgorzel skrzela. Oczywiście mam nadzieję, że wiecie, co to są skrzela. Na tym kanale zrobimy też odcinek dokładnie, jakie skrzela, jakie ryby posiadają. Przenosimy się do studia, nie przedłużamy. Patrzcie, co się będzie działo. Oczywiście wezmę pod lupę sztuczną inteligencję i wezmę pod lupę wujka Google. Obadamy, co oni na ten temat Wam powiedzą, a ja Wam dodam od siebie coś z praktyki. Zapraszam serdecznie do studia. I już jesteśmy w studiu. Pierwszym zaczniemy od wujka Google, zobaczymy, co wujek Google mówi nam. Nam na temat zgorzeli skrzela. Różnie ludzie to nazywają. Zgorzel skrzeli, gangrena. Gangrena bardziej odnosi się do ludzkiego ciała, do nas. Wiecie, no jak mój ziom ma gangrenę, czyli gnijące mięso, jakieś zakażenia, coś w tym stylu. Zobaczmy, co on nam powie wujek Google. Zgorzel skrzelami, no tutaj jest oczywiście błąd tłumaczeniowy, nazywamy martwice tkanek w skrzelach. Wiecie, jak płatki skrzel wyglądają, są silnie ukrwione, one umożliwiają rybom oddychanie pod wodą, tak? Może być spowodowana różnymi czynnikami, w tym pasożytami, chorobami bakteryjnymi, grzybiczymi, uszkodzeniami mechanicznymi. Może prowadzić to do zaburzeń oddychania, innych problemów zdrowotnych. Szybko przenosimy się do sztucznej inteligencji. Zobaczymy, co mówi na temat zgorzel skrzeli. U ryb to poważna choroba bakteryjna, która atakuje skrzela i może prowadzić do ich martwicy, wywołana przez bakterię Flavobacterium columnare lub Aeromonas. Aeromonas bakteria bardzo popularna w naszych stawach i w jeziorach, szczególnie jeżeli te stawy są przenawożone, nie ma zachowanej higieny stawu. Bardzo często występują te bakterie. Warunki stresu chodzi o przerzucanie ryby, dotykanie ryby, grzebanie paluchami. To są warunki stresu. Złe zimowanie ryby też jest warunkiem stresu. Zły pokarm, ogólnie słaba pielęgnacja może doprowadzić do rybiego stresu, tak? Złej jakości woda, osłabiona odporność ryb, to się wszystko wiąże. Idziemy do źródła najbardziej takiego, które ja bym Wam polecał, bo to są takie wiadomości. One się wszystkie pokrywają, one się zgadzają. Jest jako jedno z takich inszych źródeł, to ja Wam powiem. To są źródła moje szkolne, oczywiście. Zgorzel skrzela, inaczej branchiomykoza lub choroba zgnilizny skrzeli. To poważna choroba ryb wywołana najczęściej przez grzyby z rodzaju Branchiomyces. Może być spowodowana przez infekcje bakteryjne i pasożytnicze, czyli to się zgadza, a także złe warunki środowiskowe w akwarium lub stawie. Mówimy tutaj o warunkach środowiskowych, nie mówimy o jeziorach, bo przeważnie jeziora nie są przerybione. Mówimy tu o hodowli ryb w stawach lub w akwariach. No, w akwariach na przykład, jeżeli ktoś robi hodowle takie na sprzedaż, wiadomo, że zgęszczenie ryb będzie nienormalne, będzie 3-4 razy przekraczało normalną obsadę, co w efekcie daje szybkie namnażanie się, przechodzenie pasożyta, grzyba z jednej ryby na drugą i cała populacja, cały jeden chów może być zagrożony, bo to jest choroba, powiem Wam, bardzo, bardzo śmiertelna. I teraz skąd ta choroba się wiedzie? Już wiemy, że mogą to wywołać grzyby, bakterie i pasożyty.
Grzyby nawet można by było zaliczyć, chociaż nie. Grzybów nie możemy zaliczyć do pasożyta, chociaż istnieją grzyby pasożytnicze. Wiemy już o 3 rzeczach, które mogą wywołać ten zgorzel skrzeli. Zgorzel skrzeli po prostu powoduje obumieranie tkanek w wyniku działań tych trzech oprawców, tak? Czopują skrzela robią się czerwone, ale zdjęciami pokażę Wam i omówię te zdjęcia Wam na końcu, bo są dosyć drastyczne. Obadajmy dalej, co mówią nam encyklopedie zawarte w internecie. Zgorzel skrzeli najczęściej spowodowana jest przez pasożyty takie jak Ergacilius sieboldi, który atakuje nabłonek skrzeli i prowadzi do martwicy. Tutaj możemy rozwinąć ten temat. Ja nie będę rozwijał, ja Wam mówię tylko pokrótce. Jeżeli będziecie chcieli, żeby rozwijać temat właśnie, co to są za bakterie, co to są za pasożyty, to będziemy ten temat dalej ciągnęli w osobnych filmikach, bo ten filmik by musiał mieć z 15 godzin. Ja chcę się zmieścić w 20 minutach. To co nie jest dla mnie proste, bo muszę mówić szybko, czasami się przejęzyczam i nie mogę dokładnie Wam opowiedzieć tego wszystkiego, co bym chciał. Choroby bakteryjne, tak jak już mówiliśmy, bakterie atakują, grzyby atakują, doprowadzają do martwicy, czyli choroby tkanek w skrzelach. Choroby tkanek w skrzelach i teraz skrzela zostają zaczopowane, bądź to przez te grzyby, masa tych bakterii czy innego rodzaju dziadostwa jest na tych strzelach. Ryba ma problemy z oddychaniem. Pamiętajcie, że jeżeli ryba ma problemy z oddychaniem, to nie będzie żerowała, nie będzie pobierała pokarmu i leczenie będzie utrudnione. Objawy obejmują bladość lub zaczerwienienie skrzeli. Na zdjęciach pokażemy. Trudność w oddychaniu, zwiększoną częstotliwość ruchu skrzeli. To jest to, co ja kiedyś mówiłem na filmiku, że różnie ryby dzióbkują, bo to się nazywa dzióbkowanie, takie łapanie powietrza. Różnie ryby dzióbkują, jeżeli, sprawdzam, czy się nagrzywa, dzióbkują, jeżeli mają pasożyta, inaczej dzióbkują, jeżeli jest brak tlenu. Brak apetytu, apatia, takie można ją ręką złapać taką rybę, bo ona stoi taka z tym dzióbkiem pływa i ona nie myśli o zagrożeniu z zewnątrz, po prostu jest łatwym łupem dla jednych z drapieżców, czapla czy inne tego i chorobę przenoszą ze stawu do stawu. Tak się bardzo często zdarza. Apatia, widoczne uszkodzenia skrzeli, jak nadżerki, mogą być skrzela spuchnięte, zaczerwienione albo wręcz blade, co, tak jak Wam powiedziałem, zaczopowanie naczynek krwionośnych, bladość skrzeli występuje. Uszkodzenia mechaniczne, przejdziemy, bo to też jest bardzo ważne. Uszkodzenia mechaniczne, ważne jest dlatego, jak się obchodzimy z tymi rybami, jak rybę rzucamy, przewozimy, narażamy ją na warunki zmniejszonej ilości tlenu, na przykład przewozimy w woreczku nienatlenioną wodą albo bez tlenu. Ja mówię oczywiście o tutaj większej ilości ryb. To też jest czynnikiem, no i oczywiście złe obchodzenie się tam przed zimowaniem, czy złe zimowanie ryb, złe temperatury wody, za dużo związków toksycznych w wodzie. To wszystko wpływa właśnie na zgorzel skrzeli, który potrafi się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Temperatura powyżej 10 stopni. Co jest jeszcze ważne przy chorobach? Pamiętajcie, jeżeli zbliża się zima, temperatura wody spada, choroby ryb, które były wcześniej niewyleczone, one cały czas są w tych rybach, one tylko ulegają, jak to się nazywa, reemisja, tak? Czyli one nie będzie objawów przez zimę do czasu, kiedy woda osiągnie optymalną temperaturę do ich rozwoju. Czyli jeżeli w lato nie wyleczyliśmy ryby, wrzuciliśmy je na magazyny do przezimowania,
na wiosnę pierwszą czynnością, jak ryby zaczną już żerować, powinna być odpowiednia dawka antybiotyku. Oczywiście ryby hoduje się z antybiotykami, nie gadajcie mi, że farmy ekologiczne produkujące wielkie tony ryb mają prawo bytu. W każdym bądź razie musimy na wiosnę, jak już ryba zacznie żerować, musimy zacząć ją leczyć, żeby weszła w sezon już taka, wiecie. No i często się zdarza, dużo ryb wam wypadnie ze stawu, stawków, czy no w akwariach to jest inaczej. W akwariach mamy większe możliwości, tak? To wam opowiedziałem. W leczeniu zgorzeni stosuje się w zależności od przyczyny choroby, tak? Czyli farmaceutyka. Nie robienie zbyt dużych obsad. Zachowanie, szczególnie ważne jest właśnie zachowanie obsad, żeby nie było przegęszczenia ryb, mechaniczne uszkodzenia. No i najważniejsze to jest zapobieganie. Tutaj już objechaliśmy, tu objechaliśmy. No i oczywiście ważna jest profilaktyka przeciwbakteryjna, przeciwgrzybicza. To wam mówiłem, że lęgnie się to wszystko dziadostwo, jeżeli woda jest dziadowska, jeżeli nie dbamy o to. Chociaż często zdarza się, że po prostu ze stawu do stawu ta choroba jest przenoszona przez ptaki, nawet kaczki, czy innego rodzaju stwory, albo naszą niewiedzę. Też na przykład, jeżeli mamy jeden chory staw, używamy tego samego sprzętu bez odkażania na kolejnym stawie, gdzie jeszcze nie wystąpiło i momentalnie wrota choróbska są otwarte, rozprzestrzenia się bardzo szybko w wodzie ciepłej, no i mamy śnięcia. Bardzo duża jest umieralność. Jeżeli nic nie zrobimy, nawet możemy się pozbyć 70-80% całej populacji ryb w stawie. Mówimy to o rybach karpiowatych, przeważnie w stawach mamy lina, karpia, amura, chociaż zaatakuje też szczupaka, suma, łososia, pstrąga, to nie ulega wątpliwości. No i takie przegęszczenie, stres omówiliśmy, objawy to są, już też wam mówiłem, trudności w oddychaniu, krwotoki na skrzelach, zwiększona produkcja śluzu, oczywiście organizm się broni, produkuje więcej śluzu, śluz pojawia się na skrzelach, co dodatkowo utrudnia oddychanie tym biednym rybom, owrzodzenia, ubytki, no po takiej przebytej chorobie bardzo często, na przykład na skrzelach, ja to pokazuję na sobie, jakby miał skrzela, nie? Na skrzelach są, tak jak dajmy na to, tak wyglądają skrzela, to są te płatki skrzelowe, to na przykład paru płatków nie będzie i one będą wyglądały w taki sposób, takie ubytki na skrzelach będą się pojawiały. Oczywiście wysoka śmiertelność, to już wam mówiłem. Teraz parę o leczeniu i zapobieganiu z innego źródła, z takiego bardziej źródła naukowego, jakbym wam powiedział, albo rybackiego, jakbyście chcieli wiedzieć. Kąpiele lecznicze z użyciem specjalistycznych preparatów przeciwgrzybiczych. Takich preparatów można kupić dużo i one kosztują strasznie duże pieniądze, ale pamiętajcie, są preparaty takie bardziej naturalne, mineralne, które nam pomogą. Na przykład sól. Kąpiele ryb w soli. Sól niejodowana, nie taka jodowana sól ze sklepu, sól kamienna może być używana. Bardzo często na stawach używałem soli kamiennej właśnie przy różnego rodzaju pasożytach. Sprawdza się sól, nawet powiem wam, że przy tasiemcu, a jak ona działa na tasiemca, jak sól działa na tasiemca, to wam opowiem w następnych odcinkach. Czyli robimy kąpiele lecznicze z soli, siarczan miedzi lub nadmanganian potasu. Siarczan miedzi możemy zrobić osobne odcinki. Siarczan miedzi jest bardzo, bardzo, powiem wam, bardzo ostrym takim minerałem. Powiedzmy, że minerałem albo lekarstwem w rozcieńczeniu 1 kg na hektar, ale stosujemy go też do ścinania glonów, zakwitów.
bardzo dobrze działa pod warunkiem, że mamy dobry dopływ wody. I woda jest dobrze natleniona, napowietrzona, wtedy możemy używać siarczanu miedzi. W gorszych przypadkach, jeżeli siarczanu miedzi będzie za dużo, ryby nie będą miały gdzie uciec, wyskoczą Wam po prostu ze stawów. Takie coś już kiedyś widziałem. Nadmanganian potasu jest o wiele słabszy, stężenie może być o wiele wyższe i wygoni pasożyta. Mówimy o chorobach teraz takich pasożytniczych zewnętrznych, pasożyta, pleśniawkę i jakieś inne dziadostwo potrafi z ryby po prostu w tych kąpielach odpaść. Najważniejsze to jest poprawienie warunków bytowych ryb, czyli tak jak mówi literatura, staw osuszony, wapno wysypane, przesuszone przez zimę, na wiosnę znowu wapno i to wszystko zalewamy wodą, czekamy aż woda osiągnie odpowiednią temperaturę, nie wpuszczamy ryb bezpośrednio w zimną wodę, wymarznięte, nierzadko jeszcze przemarznięte dno ma pod sobą warstwę lodu, my napuszczamy wody, woda jest bardzo zimna, wpuszczamy ryby, bo już się nie możemy doczekać, tak się nie robi, trzeba poczekać, aż woda osiągnie odpowiednią temperaturę 12 stopni i wtedy możemy rybę śmiało wpuścić, tam już jakieś życie zaczyna się wykluwać, także ryba będzie miała na start dobre warunki. No i oczywiście, jeżeli to jest możliwe, no w akwarium izolujemy te ryby chore w stawach. Jeżeli tak coś się zdarzy, ryba zaczyna wypadać, niestety musimy ją zbierać i utylizować gdzieś tam w jakichś specjalnych utylizatorniach, albo po prostu, tak jak kiedyś było, zakopujemy z dala od stawu, tak? No i kluczowa oczywiście jest prewencja, czyli zapobieganie, żeby to dziadostwo się po prostu nie pojawiło u nas w stawach. Odpowiednie pH wody, nie zbyt duże zagęszczenie, normalne obsady, nie kupowanie ryb chorych, bo w dużych częściach się zdarza tak, że mamy oczko i w oczku jest wszystko pięknie, ładnie, kupimy gdzieś jakąś rybę, przychodzimy, wrzucamy, po tygodniu czasu wszystkie ryby nam padły, przywieźliśmy dziadowską chorą rybę, czyli chorobę przywieźliśmy sobie do stawku, czy do oczka wodnego, to musicie pamiętać, że kupować ryby w hodowlach takich już znanych, czystych, a nie gdzieś jakiś z oczka wodnego, nie wiadomo od kogo, nie wiadomo co ta ryba tam robiła. No i oczywiście jak najmniej stresu, przywozimy rybę, wrzucamy do stawku, nie giglamy jej tam, nie robimy z niej jakieś, nie podrzucamy, nie rzucamy, tak, tylko po prostu wpuszczamy jak najdelikatniej. Teraz przechodzimy do zdjęć, żeby nie wyszło mi, że godzin będzie tutaj pełno. O, proszę Was bardzo, tutaj przeszliśmy już do zdjęć. Myślę, że będziecie widzieli tutaj te zdjęcia. Ja Wam tutaj pokażę. Tutaj już jest bardzo zaawansowane stadium. Tutaj już widzimy, że po prostu jest taka martwica, szare punkty, to już jest taka martwica, że te miejsca, nawet jeżeli ryba przeżyje, będą musiały być amputowane albo same odpadną, jeżeli się uda rybie przeżyć. Tutaj widzicie te białe ślady, to są zaczopowane skrzela, których już krew nie przepływała, nie doprowadzała tlenu do organizmu. Ryba w tym momencie myśli tylko o tym, żeby po prostu pozbyć się tego ze skrzel, a nie o jedzeniu. Dlatego trudno jest leczyć takie ryby z taką przypadłością. Oczywiście u naszych karpików koi może występować częściej. Tak? A to za sprawą może być nawet glony, które są w wodzie, mogą powodować tego rodzaju właśnie choroby. Tak? I tutaj zobaczcie, martwica skrzeli się zaczyna. Tutaj widać marmurkowatość skrzeli, takie marmurkowate skrzela są, czyli już część tych kanalików jest zaczopowana, białe, to już są całkowicie niedrożne kanały, takie te żyłki, jakbyśmy to powiedzieli. Jakie tu jeszcze mamy? No tutaj już jest bardzo, bardzo zaawansowana grzybica. Tak to wygląda u naszych karpików, a tutaj widzicie, to jest jeszcze
nabrzmiałe skrzela. Gdzieś tu miałem taki obraz, ale opuchnięte skrzela, tutaj tego nie widać. Poczekajcie, może jeszcze znajdę. Bo tam było VHS, wiosenna wiremia karpia, ale my mówimy dzisiaj o zgorzelu. Ale czekajcie, gdzieś tu miałem ten obraz, tu już wam pokazywałem. One są tylko, o tutaj też. Hiperwirus KHV. No, ale tak to wygląda. Rybie skrzela w różnych chorobach wyglądają podobnie, ale miałem takie zdjęcie właśnie, gdzie chciałem wam pokazać typowy objaw właśnie. O, to jest taki hyperwirus to jest nazywane, ale to miałem taki typowy obraz. W każdym bądź razie tak wygląda zgorzel skrzeli. Widzicie, skrzela są zaśluzowane, takie odbrzęknięte, obrzęk skrzeli. O, i tak się dzieje w różnych chorobach. Najczęściej takie skrzela są nabrzmiałe, są zaczopowane, niedrożność i po prostu krew nie dopływa, nie przepływa, nie odpływa i doprowadza to ryby do śnięcia. Jeszcze bardzo ważną jest sprawą, jeżeli mówię to dla stawiarzy, karpiarzy i mówię to też do hodowców, w oczkach wodnych jest wapno hydratyzowane, chlorowane, jakoś jak to tak się nazywa i ono jest bardzo, bardzo mocne, tak? Używane jest właśnie też do wapnowania stawa na zgorzel skrzeli. Jedna prośba do wszystkich ludzi, którzy używają tego wapna. Pamiętajcie, żeby dobrze rozmieszać to wapno z wodą, żeby zrobić takie mleczko wapienne. Wiem, że ono trochę straci na swojej mocy. Jeżeli będziecie sypali wapno palone, wapno chlorowane, hydratyzowane, chlorowane, ja mówię o chlorowanym. Najlepiej zawsze zrobić jest taką zawiesinę wodną, dobrze te wapno w miarę możliwości rozpuścić, żeby nie było grudek. Dlaczego? Ryba na stawach przyzwyczajona jest do tego, że jeżeli wrzucisz coś do wody, tak, to ona myśli, że to jest pożywienie. I często się zdarza, że rozsypując wapno, rozlewając czy sypiąc wapno na wodę, ryby po prostu płyną za łódką i w tą chmurę tego wapna wchodzą. Jeżeli to będzie właśnie wapno chlorowane, to ryba weźmie to, bo ona myśli, że to jest jedzenie. Ryba nie myśli, ale swoje wie. Ona wie, że to jest jedzenie i ona weźmie w dzioba, pamiętajcie, te wapno przepuści przez skrzela, bo to stwierdzi, że to nie jest nic do jedzenia, nie połknie tego, tylko przepuści to przez skrzela i momentalnie skrzela są poparzone, co będzie dawało takie efekty właśnie, gdzieś wam tu pokazywałem, tutaj, u tej rybki, co tutaj widzicie, takie białe będzie. Przeważnie na dole tutaj skrzel zrobi się taka biała martwica i to często się zdarza właśnie, że to jest po wapnie chlorowanym. Tak zaobserwowałem, jak pojechałem do jednego gościa, zawezwał mnie, bo coś się z rybami dzieje. Przyjechałem i złapałem 10 sztuk i każda miała identycznie w tym samym miejscu miała tą zaczynającą się taką martwicę albo popalone skrzele. Nie? Można powiedzieć, że skrzel był popalony właśnie wapnem i każda jedna ryba, która weszła w tą chmurę, popaliła sobie skrzela tym właśnie wapnem. Dobra, nie przedłużam więcej. Mamy materiału 24 minuty, długo. Także pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli chcecie więcej na temat chorób, oczywiście będę dla Was to robił. Pozdrawiam Was serdecznie. Wpadajcie na kanał, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam i życzę dużo zdrówka. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Hej!